tu ładnie. Aż się zatrzymał chyba na zdjęcie. O, jak tu ładnie. Coś pięknego. Ucieka nam skubany. Dobra, trudno. Będziecie mieli teraz ciekawą perspektywę widoku z zawieszenia i porównania, jak to wygląda na terenie, jak to zawieszenie pracuje względem tego, jak to pracuje na ładnym, gładkim asfalcie. Myślę, że różnica jest dosyć spora. Głównie pewnie w skoku tego zawieszenia. Dobry, ładne jeziorko w środku lasu, niczego sobie. Park maszyn budowlanych, zobaczcie. Ale droga jest. Trzeba uważać teraz na pociągi. Nie wiadomo, jak one szybko tu jeżdżą. O, tu ta budka obserwacyjna się przewróciła, zobaczcie. A my wjeżdżamy w ten czarny las.
prawo. O, duże dziury. Oj, gruzik, nie fajnie. Płyta dostała od spodu. O. Będę musiał pokazać a propos dużych dziur, co mi się ostatnio wydarzyło na tej poprzedniej trasie, którą jechaliśmy. Albo już pewnie to widzieliście. Pewnie w tamtym filmiku już to wrzucę, ale no, ramka od tablicy z tyłu. Nie spodziewałem się, że się zawieszenie tak skompresuje, że aż tylne koło dotknie rejestracji, ale tak się wydarzyło. O dziwo. I odblask zawinęło, ale to się naprawi. Ale wiaterek tutaj zaczął wiać dosyć fest. No patrzcie, jak ktoś przedłużacz pociągnął. Podpinamy się. Naładujemy sobie jakąś baterię. Ciekawe, dokąd idzie ten przedłużacz. Nie mogę tak się za nim patrzeć, bo zaraz zjedziemy z drogi. Patrzcie, jaka cywilizacja. Wyjeżdżamy sobie z pola i nagle cywilizacja. To sprzęgło. Za miesiąc jadę go oddać na tą akcję serwisową, ale z tymi biegami kurna jest nieidealnie, no. Że on sam te biegi zrzuca, przerzuca do dupy. Jestem głodny, nie będę mówił, że nie, ale darujemy sobie maka, pojedziemy. Cześć, cześć. Mamy salon ochnika, tu mają. Mrówka, Media Expert. Nie no, normalnie Metropolia. Trzeba stąd uciekać w nasze lasy, gdzie jeżdżą koniki, kochani. Też te zapaszki pieczonych kurczaczków mi nie pomagają. Bez obiadu już jesteśmy w trasie za 3 godziny. Zaczynam odczuwać głód, ale nie ma się co na razie rozdrobniać. Miejscowość Miętne, a od Miętnego można pojechać do Krystyny, widzicie. No i my zaraz skręcamy tutaj gdzie panowie śmieciarkami sobie stanęli. Damy radę, damy. Panowie się nie spodziewali, że tutaj będzie jakiś szaleniec jechał po takich dziurach, a tu widzicie. Ja szukam tej Krystyny. 3 km miały być i co? Gdzie ona? Jakaś Wola Rębkowska, Krystyny brak. Jakiś jedzie kolega, siema. Siema kolego, tylko załóż jakieś ubrania na motocykl, bo w takiej bluzie to wiesz, może być różnie. Kulka skręci w lewo, myślę, że się pościgamy.
300. O kurka, jest Krystyna na mapie. Jednak dojechaliśmy. Gdzie mieszkasz? U Krystyny i to mi się podoba. To jest sympatyczna nazwa. Tutaj patrzcie, jakie fajne maszyny do offroadu. Tylko my też byśmy już mogli z tego asfaltu powolutku zjeżdżać. Cześć dziewczyny. Cześć, cześć. Dzień dobry panu. Tu zobaczcie, jeździ dużo sprzętu. Kotek, uważaj, kurna, kotek! Matulu, kotek! No, było blisko, ziutuś. Było blisko. Kolejny kotek, on mnie chyba widzi. W każdym razie ja widzę jego. Jeszcze 2 km mamy tej trasy tutaj. W miarę jest równa. Możemy zapiąć czwóreczkę. Wiecie, ta trasa, którą jedziemy, czyli przypominam Around the Pilica Rally, a nie, Pilica. O kurka, zapomniałem nazwy miejscowości. Around the Pilawa Rally jest to pętla. Pętla ma to do siebie, że zaczynamy i kończymy w tym samym miejscu, a ja wam nie chcę przypominać, co na początku tej pętli nas czekało. Czyli te wywrotka jedna po drugiej, głębokie piachy i państwo na konikach generalnie. Więc jeśli chcielibyście to zobaczyć, to tutaj macie w rogu ekranu linka. Natomiast mam nadzieję, że już tam dzisiaj nie dojedziemy więcej. Tego bym wolał uniknąć. A jak dojedziemy, no to trudno. To, w tych cieniach nie widać dziur. To się rozerwiemy ponownie. Mam wrażenie, że muszę ciutkę dokręcić główkę ramy. W Tenerce to jest dosyć częsty przypadek. Niestety ona nie jest posmarowana żadnym klejem do gwintów fabrycznie. Tam jest jakiś moment siły, którym tutaj ta śruba, widzicie, ona ma tendencję się odkręcać, ale tak delikatnie, w sensie gubi ten moment, w którym powinna być przykręcona. Ja prosiłem już raz przy przeglądzie w salonie, żeby mi to dokręcili, ale później dokręciłem to jeszcze raz, ale tym razem już zrobię to z jakimś klejem do gwintów, natomiast nie pamiętam teraz tego momentu dokładnie, mogę gdzieś wam wrzucić na ekranie, ale objaw tego, że ta śrubka się poluzowuje, jest taki, że właśnie na dziurach też zaczynacie słyszeć takie odgłosy dochodzące z kolumny kierownicy na dziurach. Wiadomo, u mnie to ten telefon teraz skacze z tą podkładką zgubioną od quadlocka. Jedna guma tam wypadła, natomiast czasem słychać takie stuknięcia i łatwo to też sprawdzić, jak na rowerze. Kiedyś się sprawdzało, czy macie luz na widelcu. To samo jest tutaj. Dajecie na niskiej prędkości mocno przednim hamulcem. Jeśli czujecie takie stuknięcie w rękach, to znaczy po prostu, że tą śrubkę trzeba lekko dokręcić i problem z głowy. I wtedy te wszystkie stuki z tej kolumny kierownicy też ustają. Także taki protip. I nie jest to, że to jest, wiecie,
czy ja coś tutaj kombinowałem, mi się odkręciło. Czytałem na forach, dużo użytkowników tak ma. Po prostu minusem jest to, że Yamaha tego gwintu nie stosuje jakimś takim krajem do gwintów z prawdziwego zdarzenia i tyle. Też dojście, żeby to dokręcić, nie jest takie wcale łatwe. Tu jest jakiś taki, wiecie, zarąbisty moment tej siły, a no nie ma za bardzo dojścia do klucza. Trzeba było albo odkręcić kierownicę, albo tutaj kierownicą skręcić i wtedy podchodzimy z jakąś grzechotką, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Także wiem, że po tej wyprawie tutaj sobie na pewno muszę to ogarnąć. Wiadomo, smarowanie łańcucha, czyszczenie łańcucha. No i zobaczenie, czy jakieś nowe ryski powstały po tych piachach tam, czy nie. Natomiast już tak pobieżnie, szybko spojrzałem i wygląda, że wszystko jest giciu. Te piachy, które tam zapaliśmy z tej piaskownicy, wszystko już się nam zdążyło wysypać po drodze na tych dziurach. Mam na szczęście, że to kółeczko tutaj, że ono nie dostało za dużo piachu. To też jest taki newralgiczny element tych Tenere produkowanych do 2024 roku. Teraz Yamaha już, słuchając użytkowników, doszła do wniosku, że to jest jednak element, który jak dostanie troszkę piachu albo brudu, no to przy tym typie motocykla jest rzeczą dosyć normalną, to ono później tutaj przestaje nam przeskakiwać, a jak przestaje przeskakiwać, to przestajemy mieć możliwość podłączenia ABS-u, no co z kolei w terenie rzeczą, bym powiedział, jest to wymóg podstawowy i są takie dongle też kosztujące 300-400 zł, że można bodajże tym guziczkiem tutaj tym wyłączać. Ale no to jest dodatkowy koszt, póki mi działa ten guzik, to działa. No też o niego staram się dbać, ale no widziałem paru kolegów, którzy gdzieś pojechali do Maroka, daleko od domu i nagle im to przestało działać i się pojawiają jakieś takie chałupnicze metody rozwiązania. Tam jest taki mały przełącznik, więc oni wtedy to wyciągają, tutaj dają na trytytkę, jakoś to sobie tam finalnie działa, ale no to jest taki element, który dopiero teraz w 2025 te nowe Tenerki, które wychodzą, mają już takiego chyba 4 guziczki czy 5 guziczków mają zamiast tego pokrętła i to uważam na super, na plus, ale te nowe modele Tenery mają też takie rzeczy, no zobaczymy. Widzicie, tutaj mam tą podwyższoną szybkę na tych takich uchwytach. Nowa Tenera ma te boczne szyby, te deflektory tak zwane, połączone w jeden element z tą szybą, więc no podniesienie tego wszystkiego to już nie będzie takie proste, że przykręcimy sobie 2 blaszki i nagle nam to wszystko będzie chodzić góra-dół. Tam już będzie więcej gimnastyki, ale myślę, że na co to Chińczycy nie wpadną, żeby jakoś to ogarnąć. Tenerki też dostały nowy wyświetlacz, bardzo podobny do tego, który jest tutaj, ale tamten jest jeszcze większy. Jestem ciekawy, jak on by się komponował właśnie albo z quadlockiem, albo z jakimiś innymi nawigacjami montowanymi tutaj na tego bara, ponieważ tam to zajmuje jeszcze więcej miejsca. Tak samo ten ekran często staje się kolizyjny, jak ktoś zakłada sobie barkbustery. Barkbustery tu mają takie, no coś takiego jak tu wystającego, tylko bardziej agresywnie i przy paćnięciu na ziemię i muszę wstać, miałem wam to pokazać, ale te dziury mnie dobijają. Przy paćnięciu na ziemię i przy mocnym skręceniu kierownicą ten element od tych barkbusterów, czyli ten tutaj, on wali w ekran. No a jak się ten ekran potłucze, możemy przyjąć, że to nie jest tania zabawa go wymienić. No byśmy się za szybko rozpędzili.
Hopsa, hopsa. Fajnie, muszę pochwalić w końcu jakiś kawałek lasu bez śmieci. Dzisiaj niestety całkiem sporo tych śmieci na naszej drodze widzieliśmy.